Siemanko, dojechałem do miejscowości Quai Non Nauk. Nie wiem, jak się wymawia te nazwy tutaj, także nie bądźcie źli. Właśnie dotarłem do hostelu. Złota winda w hostelu. Dobrze to wygląda. Taki mam pokój, szafki eleganckie. Tutaj prysznic, łazienka, znaczy prysznic, tu toaleta. Moje górne łóżko, 20 zł za noc. Siemanko, ja właśnie po śniadaniu, 2 kawach, a drugą to mi chyba zrobili aż podwójną, bo wystrzeliło i to mocno. Dzisiaj mam do zrobienia 300 km, mapa pokazuje około 6 godzin, no ale wiadomo, z przerwami i tak dalej, to no praktycznie cały dzień będę jechał, bo też po drodze chcę coś kręcić, żeby wam pokazywać, bo ta trasa, którą teraz jadę, jest bardzo ładna, także coś tam postaram się polatać dronem. Długi dzień mnie czeka, ale dojeżdżam do pięknego miejsca, dojadę do miejscowości Hoi An, miasta lampionów. No miejsce, które po prostu jest reklamówką Wietnamu. W wielu miejscach, gdzie reklamują najpiękniejsze miejsca w Wietnamie, to właśnie występuje ta wieś, to miasteczko Hoi An. Następnie ruszam do Da Nang. W Da Nang piękny most, który jest w kształcie jest ze smokiem takim, który zieje ogniem. Dodatkowo park rozrywki, gdzie jest most z 2 rękami. No i po prostu później już każde miasto to będzie super. Po prostu muszę teraz przejechać jeszcze ten najgorszy odcinek, który mam do zrobienia i później się zaczyna petarda. Połowa trasy za mną, znaczy może jeszcze nie połowa, prawie połowa. Jeszcze jakieś 160 km mi zostało do miejscowości Hoi An. Ale trasa idzie bardzo dobrze. Powiem wam, że 2 kawki do śniadania, przedawkowanie kofeiny dobrze wpłynęło, bo się jedzie naprawdę bardzo przyjemnie. No i też ruch nie jest taki, że żeby było coś nie tak. Wszystko na plus. Wietnam to jest kraj na pewno, w którym najwięcej jest hutna. Tu nie dość, że ciężko jest znaleźć coś do zjedzenia. Jakiś pryszcz. To jeszcze dodatkowo, jak już znajdę coś, to mi mówią, że nie ma jedzenia, bo nie ma kucharza. Niesamowite po prostu. Ostatni raz jadę śniadanie. Co do kawy, to kawa tu jest wszędzie. Na jednej ulicy macie 50 kawiarni. A jak trzeba coś zjeść, to nie sądziłem, że będzie taki problem. Więc szukam dalej. Wiecie co najgorsze w tym, jak człowiek jest głodny od chyba 8 godzin nie jadł i nagle się zatrzymuje i pani mówi, że ma kurczaka z ryżem. Dostaje coś takiego, co nawet nie przypomina kurczaka. Wyciągnąłem to właśnie przed chwilą z jedzenia. Jestem załamany. Nie zostawiam jedzenia, ale tego się nie dało po prostu jeść. W ogóle to wyglądało tak tragicznie, że masakra. I jeszcze pani mówi, że ja mam dać za to 10 zł. Jak takie to dużo lepsze jedzenie, płaci się 5 zł w dużo lepszych miejscach. Tragedia po prostu jakaś. Zjadłem troszkę ryżu, zostawiłem. Powiem wam tak, normalnie, jakbym nie wiedział, na przykład jak wygląda psie mięso albo czegoś innego, takiego jakiegoś zwierzaka, to bym pomyślał, że to może być to. Ale wiem, że to nie jest to, bo tam to psina i tak dalej, wszystko jest drogie tutaj. A to było tak okropne, to w ogóle nie przypominało kurczaka. Fuj. Aż mam niedobry posmak teraz, bo jadę gdzieś dalej znaleźć coś innego, ale tragedia. No i dotarłem do pięknej miejscowości Hoi An, czyli miejscowości, gdzie są tysiące lampionów. Zaraz wam pokażę trochę więcej. Jest tu tak dużo ludzi, w ogóle tylu turystów, co tutaj to nie widziałem jeszcze w żadnym mieście. Popatrzcie, wszystko tu świeci dookoła lampionami. No, trzeba przyznać, że Hoi An to zdecydowanie jedno z ładniejszych, o ile nie najładniejsze miasteczko w Wietnamie. Jest po prostu cudowne. No, takiego. Patrzcie, tutaj macie łódki. No i no, takiego. Można sobie wziąć łódkę i się przepłynąć kanałem.
Fuj, kto zjadłby z was flaka? Flaczki to lubię, no wiadomo, że tak, ale takiego flaka no chyba nie wiem. Ale tu jest fajny klimat. No, tutaj sobie można kupić różnego rodzaju. A z drugiej strony street food. No, patrzcie, jak sobie można zdjęcia porobić. Ale tu jest fajny klimat. No i serio, no, tylu turystów to w jednym miejscu jeszcze nie widziałem, ale tak mi się wydawało, że będę im wyżej, tym będzie więcej. No bo tak naprawdę dopiero te takie najlepsze miejsca to dopiero przed nami. Czyli na przykład właśnie to, gdzie jestem dzisiaj, czyli Hoi An, następnie do Da Nang pojadę, Hanoi, Halong Bay, Cat Ba, Hue. Będzie jeszcze tego troszkę. W ogóle zaraz dla was live'a robić. Przerąbane tu jest z tym przestawieniem czasu, bo u was to będzie dość wcześnie, a u mnie już bardzo późno. No ale cóż, jeden dzień się przemęczę. Jak w ogóle jutro z samego rana już miałem jechać do Da Nang, ale prawdopodobnie jeszcze rano zostanę tutaj, żeby nagrać wam tą piękną miejscowość, jak wygląda w dzień. Ja już tutaj byłem kiedyś, oczywiście, że byłem. Jest tutaj nawet akcent polski, ale to zobaczycie też jutro. Ale osiągniczka. No, ale właśnie zobaczycie jutro, bo teraz już wiecie, teraz fajnie to wygląda w nocy, jak są oświetlone wszystkie te lampiony, ale w dzień to miasteczko jest naprawdę piękne, dlatego muszę wam na pewno pokazać. Dobra, teraz mam dla was coś mocnego. Bardzo mocnego. Chcecie szaszłyczka? To jest pół biedy, ale tutaj na przykład szaszłyk, kurze łapki, ale to jest nic. Patrzcie to. Świńskie raciczki. Jako szaszłyczek do pogryzania, jakby ktoś chciał. Pychotka. To przy tym to wygląda jak kupa na patyku. Pani mnie teraz namówiła na jakieś grill coconut cake. Very good? Very sweet, yeah? Ale z chęcią spróbuję. Coś nowego. O, i patrzcie, teraz pani się tak zamknęła. And now ready to eat, yeah? Okay. Perfect. Próba. O, very hot. Dobra, próba zaraz, bo się oparzyłem. Thank you. Dobra, potwierdzam, co pani powiedziała. To jest przepyszne. W ogóle co chwilę tu dziewczyny zaczepiają masaże. Ale mnie to nie interesuje. Bierzecie sobie taką łódkę romantycznie. Można się przepłynąć. Wietnamska Wenecja. Mega mi się podoba w tym mieście. Ostatni raz jak tutaj byłem, 3 lata temu, byłem tylko w dzień, bo zatrzymałem się w Da Nang i po prostu sobie tutaj przyjechałem, bo to jest, nie wiem, 30 km, jakoś tak od siebie. Ale wieczorem nigdy tu nie chodziłem. Jestem zachwycony, także pamiętajcie, jak będziecie odwiedzali Hoi An, obowiązkowo zostać na noc i pooglądać też całe miasto w nocy. Siemanko w kolejny dzień. Ja już po śniadaniu. Na początku pokażę wam hotel, w którym się zatrzymałem w miejscowości Hoi An, bo jest naprawdę świetny. Dałem za niego 90 zł. Wziąłem taki droższy, ponieważ chciałem być w centrum i chciałem mieć dobry internet, wszystko, bo robiłem wczoraj live'a. Także zaraz wam pokażę, bo naprawdę polecam. Pokój, no pokój jak pokój, no to jest bardzo ładny, ale pokażę wam, co jest za balkonem. Fajny basenik. Tak wygląda. Tam jakieś krzesełka. Jest naprawdę spoks. Nazywa się Leon King, czyli Królewski. Ale mam chrostkę. No, ja teraz właśnie zbieram się na siłownię. Także białko wojownika serdecznie polecam. Oczywiście na hasło Pajak10 SFD dostajecie zniżkę w sklepie SFD. Jadę na trening, później jadę nagrywać miasto, później jadę pokazać wam, jak to wygląda plaża i zostanę tu jeszcze jeden dzień i jutro jadę do następnej miejscowości, bo mam dzisiaj tutaj trochę pracy.
muszę sobie wszystko porobić, bo przez to, że cały czas teraz żyję w biegu, zaniedbałem parę rzeczy i muszę je naprawić. Znaczy, załatwić. Maile i takie sprawy. Dobra, ruszam właśnie, żeby Wam pokazać, jak piękne jest miasto Hoi An. Żyje tutaj 120 000 ludzi. Jest to bardzo turystyczne miasto. Bardzo, zresztą to mogliście zobaczyć wczoraj wieczorem, co się tutaj działo. Przejdę się uliczkami tutaj, żeby Wam pokazać te stare budynki, które są tutaj. Jak to pięknie wygląda. Jest to zupełnie inna architektura niż w innych częściach Wietnamu. Dlatego jest tutaj piękne. I już Wam to pokazuję. Na początku jeszcze wejdziemy do buddyjskiej świątyni, do pagody Bao. Dokładnie tak. Udało mi się, że jest otwarta, bo na internecie było napisane, że będzie zamknięta. A chyba mogę tu normalnie wejść. Buddyjska świątynia, ale w chińskim stylu zrobiona. Wszędzie chińskie napisy. Trzeba ściągnąć buciki. No, i tak wygląda w środku. Bez szału. Tu wejście do tej świątyni Wam pokazywałem wczoraj. Wieczorem tędy przechodziłem. To wygląda niesamowicie. To miasto naprawdę wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie inne. Ma zupełnie inny klimat. Zresztą kto był, następna świątynia. Kto był, to się może, to się o tym dokładnie przekonał. Nie wiem, w którą stronę zacząć. Dobra, może ja Wam pokażę. Aha, pokażę albo nie pokażę. Pójdę najpierw znaleźć polski akcent tutaj, czyli pomnik Polaka, który przyczynił się bardzo do tego, żeby to miasto wyglądało tak, jak wygląda. Zaraz Wam pokażę, co ciekawego jest na tym moście. To jest most i buddyjska świątynia w jednym, ale pokażę Wam jednego fajnego tipa. Patrzcie to. Cyk, 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 cyk. Znalazłem. Ten japoński most, który jest za mną właśnie, to został tu wybudowany przez przybyszy, którzy przybyli z Japonii. Budowali go. W środku jest świątynia od razu. Jest to jedyny taki most na świecie. Jest wizytówką tego miasta. No a zresztą wiadomo, jak jest popularny, skoro jest nawet na banknocie 20 000 dongów. Mówi samo za siebie. W ogóle to miasto ma taki klimat. Dziewczyny tutaj są poubierane w różne takie sukienki, żeby fajnie wyglądało do zdjęć. Zarąbiście to jest. A ja idę znaleźć jakieś miejsce na... Aha, przecież ja muszę iść do tego. No właśnie. Muszę iść pod pomnik Polaka, żeby Wam pokazać. Tylko nie pamiętam, czy tam jest, gdzie mi się wydaje. A jak nie, to później wpiszę na nawigacji najwyżej. Na pewno znajdę. Dobra, wchodzę do środka. O, czuć kadzidełka. Hello! No ładnie, ładnie. Powiem Wam, że jeszcze naprawdę... Znaczy, tutaj akurat turystów widać. No wiadomo, że nie jest to, co było kiedyś, bo kiedyś było dużo więcej. Ale wiecie, co tu ludzie robią? Do czego się aż posuwają? Jeżdżą normalnie na skuterkach. W dwójkę jedzie na przykład dwie kobiety, albo facet i kobieta. Ta kobieta schodzi nagle i się pyta, skąd jesteś, co robisz, czy nie chciałbyś iść na zakupy do nich do sklepu. I tak jeżdżą po prostu i zaczepiają turystów i zapraszają do siebie na zakupy. No to powiem Wam, że nie wiem, czy gdzieś wcześniej mi się takie coś zdarzyło, żeby takie coś widzieć.
No ale na pewno to na nich bardzo wpłynęło, ten okres, który teraz był, że 2 lata było zamknięte to wszystko. No, dochodzę właśnie do miejsca, gdzie jest pomnik Kazimierza Kwiatkowskiego. Jaki są macie? Kazimierza Kwiatkowskiego. Polaka, który tutaj się przyczynił do tego, że nie pozwolił, żeby wyburzyli tutaj jakieś budynki. Dzięki temu w 1999 roku miasto trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Gdzieś tu była, to jeszcze polska flaga była, teraz widzę, że nie ma już. No, jak na razie cisza, spokój w mieście. Turyści raczej są na plaży teraz, jest taka godzina. Tutaj miasto głównie żyje pewnie rano, zanim się zrobi jeszcze ciepło, bo teraz już jest naprawdę ciepło, jest około 30 stopni. No albo wieczorem, no zresztą widzieliście, wieczorem tu jest tak przepięknie, jak te wszystkie lampiony świecą. Jest bajka. Wpiszcie sobie to podczas zwiedzania jako obowiązkowy punkt. A zresztą każdy, kto przyjeżdża do Wietnamu, tutaj przyjeżdża. Do tego się chyba nie da ominąć nawet. No, ja idę dziś na obiad i na trening. Serio, jest tu teraz tak pusto, że jak ja bym teraz przyjechał tutaj do tego miasteczka, a nie wczoraj wieczorem, to bym pomyślał, że tutaj się kompletnie nic nie dzieje. Byłoby tylko no fajnie zobaczyć te wszystkie budynki stare. Fajnie, bo fajnie. No ale ludzi nie ma. A tu całe szczęście, że byłem już wczoraj, zobaczyłem, że jest naprawdę dużo ludzi tutaj, dużo turystów. Tylko wszyscy są teraz pochowani. Mamy porka, czyli świnkę, makaron, orzeszki, sos jakiś, trochę sałatki. 30 000 dongów, czyli jakieś 5,50. Dojechałem właśnie teraz na najładniejszą plażę, która jest tutaj w okolicy. Chcę ją wam też pokazać, żebyście wiedzieli, gdzie przyjechać, w razie czego. Nazywa się Batam Anbang. Nie wiem, czy to dobrze wypowiadam. Aha, welcome to Anbang Beach. O, tak będzie łatwiej. No i dobra, wbiję zaraz, jeszcze przelecę dronem, żebyście też mogli zobaczyć, jak wygląda z góry. Plaża jak plaża. To jest podobno najładniejsza plaża w tej części Wietnamu, czyli w Wietnamie Środkowym. Wiadomo, jak ktoś przyjeżdża do Hoi An, to w centrum, w mieście widzieliście, co się dzieje w dzień. No nic, no. Ludzie przyjeżdżają sobie tutaj na plażę albo sobie zjeść, albo poleżeć, pokąpać się. No mnie to akurat nie interesuje, no. Ja tam plaż mam dość, jak podróżuję, to mało korzystam z plaż, a szczególnie z leżenia. Musicie mi uwierzyć albo nie, dla mnie to jest nawet bardzo dziwne. Ja przez 4,5 miesiąca, jak byłem w Tajlandii, ani raz nie pojechałem na plażę się opalać. Nie wiem, że ktoś powie, że jestem wariatem, ale dla mnie wystarczy, że ja to mam, po prostu, że mieszkam na wyspie i że mogę sobie popatrzeć. Leżenie i smażenie się na plaży nie jest kompletnie dla mnie już. Kiedyś lubiłem, teraz nie, kompletnie nie. Zresztą skóry też, no dobra, ktoś mi powie, dobra, cały dzień się opalać, ale no miesza z tym, no nie lubię się opalać i tyle. Nudzi mnie to. Właśnie, zastanawiam się, jak będą wyglądały plaże, jak pojadę dalej, czyli najbardziej mnie interesuje, jak będzie wyglądało na Cat Ba. Tam jak pojadę na Halong Bay, zostanę na noc, tam na pewno wezmę rejs sobie nocny, bo to muszę zrobić, a później popłynę na wyspę Cat Ba. Tam też zostanę prawdopodobnie na 1 albo 2 noce. Później tam będzie jeszcze wodospad, ten taki przy samej granicy z Chinami, największy tutaj, który jest. Kurde, taka pętla.
kurczę, zapomniałem, wypadło mi teraz z głowy. Wiecie, taka pętla jest też piękna na górze, 300 km. No i Hanoi. Hanoi na sam koniec. I powiem wam, że jak dzisiaj liczyłem czas, to naprawdę muszę się sprężyć, bo mogę nie zdążyć ze wszystkim. Szczególnie przez to, że miałem dzisiaj jechać już dalej, a zostaję sobie do dalej w tej miejscowości, no bo muszę pozałatwiać trochę rzeczy. Dobra, koniec gadania, ruszam dronem. Kurde, ja na siłownię idę, a tu siłownia przecież jest. Pomysłowe. Czas na trening. Jakaś siłownia, do tego salka jeszcze tam jest treningowa. Zaraz wam pokażę. Powiem wam, że naprawdę świetne miejsce do poćwiczenia. I cena 5 zł za trening. Idealnie. Teraz trochę treningu siłowego, później wskakuję na worki, spocić się jakoś dobrze, coś poboksować, pokopać. Kolano już naprawione, także mogę zacząć trenować znowu. Koniec tego odcinka. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Jak nie widzieliście poprzednich, zapraszam, sprawdźcie. Zapraszam oczywiście na kolejne. Jak się podoba, zostawcie subskrypcję i bądźcie ze mną. Pozdrawiam.